Nazywam się Szwajnozjanko. Wieś ciche. Mieszkam tu od małego i tu siedzę. Początkowo byłem jako cieśla, a teraz jestem jako... Mam taki zawód jako pajtos. Ten zawód dostał jak od teścia. Teść mnie nauczył robić fajek. A pierwsza fajka tu powstała na ulicy. Robiłem taki królicki. Od tego czasu się nazwał, pierwsza fajka to się nazwał królicka. To jest podobno fajka do takiej góralskiej naszej zwykłej, czy batówki, czy szabałki, czy bujnickiej. To jest tak. Pierwsze trzeba jechać na glinę, wyszukać takiej gliny, co by była zdatna do wypalenia. No i co by się dobrze wypalowała. A potem, jak jest, to trzeba pięknie wyrektować, żeby tam nie było skoli w środku i co by ułożyć taką kosteczkę no i trzeba mieć modele takie i do tych modeli włożyć glinę i wypucić i robi się taką gliniorka, to się nazywa. Taki model gliny fajki. Główkę fajki wytłacza się w drewnianej formie, wkładając do niej odpowiedniej długości gliniany wałek tłustej, oczyszczonej gliny. Przed włożeniem gliny ścianki formy smaruje się naftą, żeby zapobiec przyklejaniu się. Następnie w otwory formy wciska się 2 kołki. Większy służy do formowania kominka i od jego grubości zależy pojemność kominka. Mniejszy kształtuje szyjkę. Za pomocą drutu fajczarz przebija otwór łączący kominek i szyjkę i tak uformowaną glinianą część fajki pozostawia w formie do wyschnięcia i stwardnienia. Po wyjęciu z formy trzeba ją jakiś czas suszyć.
Potem bierem do sałaśnika i w sałaśniku ją kusem ze 3 dni na ogniu, to by dobrze wyschła. Idziemy do kuźni, jak kto chce i później trzeba mieć takie druty, no lepiej to z tego. Ze sprychu od rowera, bo z parasola i tymi drutami trzeba przepalać środek pierwszy rdzyń. Jak już przepolimy rdzyń, to go jeszcze dajemy na ogień, to go przysmazimy. To był miększy, a i potem jak wystygnie, to się robi taki arci, zastoi się. I dajemy go do takiej korynki, taki kłotek do kormy zrobionej przedtem. Posiedzi na chwilę i resztę się wyjmuje i wyczyści trzeba i tyle roboty. I zastrugać i włożyć do cebuk do fajki. Można kurzyć. Jak już wyschnie, to się gorącą kładzie za sałaśnika prosto do pieca. A w piecu się musi wypalować. Bez chwilę tak, żeby była biała. Po wysuszeniu i wypaleniu główki, którą nazywa się gliniorką, fajczarz przystępuje do zdobienia. Teraz no zostało, właściwie to zostało 2 fajtarzy. Ja i jeszcze jeden, ale to baba, nauczył ją mojego teścia brat. On umiał robić i robował też mojego teścia brat Jan Żołnierczyk. Ale już teraz stary, on już nie robi, on się gubi, on już ma rozum taki dziwny. Po prostu skleroza go łapie i nie robi, siedzi no tak w chałupie. A jego nieraz robi fajki. No i ona też oddaje do cepery tamka i jo. A syn jego robi też, ale to raczej ona większą częścią, a oni no tak wykończą i pomogą jej. Tak, bo ja się dowiedział, no to tak, a tak to nie ma tu. Czasem narektować blok na
na zrobienie na oblekanie, bo to się tak nazwało, oblekać fajkę. No to bierzemy kawał blachy, musimy se namierzać na gliniorkę, co by my nie zrobili albo za dużo, albo za mało, co by nam nie brakowało. Jak już weźmiemy ten kawał blachy i namierzamy, to bierzemy potem taką linijkę żelazną, no bo musi być żelazna, to by się nie zdarła i no takie sidło, u mnie się to nazwa sidło i tym sidłem znacem takie linie. Cyfrować to się cyfruje dłutkiem. Takim dłuteckim, wąskim, a ostrym. Ono musi być ostre. Ostrzejsze jako nóż nawet, no bo jakby to by się chyciło, on musi jak się obwód pije, inaczej jak się cyfruje, po wyznaczonej linii, jak wyznaczę te linie, to bierę dłutecku i cyfruję tam na tych liniach. Nasić, jak ktoś chce taką pikniczną fajkę, to trzeba narobić dziurek pierwsze na tej dużej blachy i na pęcie trzeba zrobić i na tym. I na drugiej blaszce. Dziurki zależy od ilości, jaką kto chce. Można i więcej w obrączek przyprawić, więcej nasypać i zrobić mniej. W nasywaniu pomaga Janowi Szwajnosowi żona, której ojciec i dziadek też byli fajczarzami. Teś Michał Żołnierczyk, to nie teś, bo teś to było Józef.
A ojciec teścia, Michał Żołnierczyk, on robił długie roki fajki. On robił bardzo dobrze i dobrze fajki robił, bo jezdowali prawie z całego powiatu ludzie do niego. Zamawiali te fajki. A teść do mnie, jak nie było cepel i jeszcze nie było skupu, to jezdował, miał se taką torebkę, jezdował na armach z tymi fajkami. To se tak urobił, no to se tak sprzedał we czwartek na armach, bo we czwartki armach był. No i potem to tak nasta ta cepeli i do cepeli się oddawało. Wykonane z blachy elementy zdobienia fajczarz nakłada na gliniorkę w określonej kolejności, zakrywając ścianki kominka i szyjki, ich krawędzie i zasłaniając załamania. Blaszki łączy się za pomocą przygotowanych wcześniej blaszanych nitów. Jest różne rodzaje fajek. Ja na przykład robię 4 rodzaje fajek. Bo 3 to się nauczył od teścia, a czwarty rodzaj fajki to chcę zrobił, w głowie chcę zaś sam wymyślił. Pierwszy rodzaj fajki to była fajka sama oka. Nie sama oka, no fajka bacowska. To była gładka fajka bez obrączek, bacowie są dawno kurzowani. Drugi rodzaj fajki to była fajka juchasko. A juchasko fajka to była mała fajka, taka maluczko. I jeszcze mniejsza jako baca kurzową. A trzeci rodzaj fajki to była fajka zbojnicka. No to ta zbojnicka fajka to już była najpiękniejsza fajka. To już byle kto se na taką fajkę nie pozwolił, bo to była i drogo i piękna fajka, a ona miała kohut na wierzch, kohuta i obrączek dużo. Po założeniu u blach na część glinianą fajki wykonuje się wieczko. W tym celu fajczarz zmiękcza blachę, rozgrzewając ją na ogniu i studząc w wodzie. Następnie kładzie na żelazną płytkę z wyciętymi otworami odpowiadającymi wielkości pokrywki. Z góry przykłada drewniany kołek, tłoczek i pobija młotkiem. Otrzymaną wypukłość wycina, formuje część górną, zawiasy i zatrzask, po czym montuje gotowe wieczko.
Jak już mamy fajkę i mamy założoną tą przykrywkę, no to trzeba iść pięknie ładnie do lasa, wziąć na smerecek, wyjść, taki, co by tak nie spać. I, bo mi się to zdarzyło, tak spot, i trzeba wysłuchać fajnego kołka na cybuch. Bo kołek cybuchowy musi być albo ze świerka, albo nie to z jodły, bo inny się nie nadaje. Żeby był dobry ze słonka, żeby miał dobry rdzeń, bo jak tu potem dalej polić.